I tu 5. Tak, jak wiecie, w tym sporcie nie ma nigdy czasu. Jesteśmy na Podbeskidziu, a właściwie niedaleko Bielska, w takiej miejscowości Buczkowice. A ja chciałem wam przedstawić waszego kolegę, właściwie mojego kolegę, a waszego znajomego, które teraz poznacie, Grzegorz Kargul. Cześć Grzesiu. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Grzesiu, nie wiem czy mnie pamiętasz, bo ja ciebie pamiętam doskonale na zawodach 3-4 lata temu chyba Super Enduro u Rafała Luberdy. No, Kojarzysz? pewnie, Mistrzostwa tak, Polski w tak, Nowym tak, Targu. tak. Tam byłeś tak szczupłym chłopakiem, można powiedzieć młodzieńcem, a teraz już wiesz, wyrastasz na dorosłego i dojrzałego mężczyznę. Słuchaj, ja zacznę od standardowych pytań, także na spokojnie sobie polecimy. Jak zaczęła się twoja przygoda z motocyklami? Generalnie to moja rodzina zawsze była związana z motorsportem. Moi rodzice ścigali się małymi Fiatami w KJS-ach, w rajdach. Jako małe dziecko też myślę, że już od tamtych lat ta adrenalina i ta benzyna, ten klimat tego motorsportu we mnie się gdzieś zakorzenił. Niestety nie było pieniędzy i możliwości na to, żebym realizował ten sport, bo rajdy, 4 kółka to bardzo droga pasja, a Tak, tylko z takiej prostej analogii, wiesz, tu 2, tam 4 droższa? Nie, no generalnie droższa 4. Generalnie bardzo drogie są te sporty. Czy tam próbowaliśmy jeździć w kartingu, czy coś, to bardzo drogie pieniądze, bardzo duże pieniądze. Minęło trochę czasu. Pamiętam generalnie mój pierwszy kontakt z motocyklami, kiedy jechałem z moim tatą gdzieś na przejażdżkę rowerami i podczas tej przejażdżki zauważyłem takich małych chłopców, którzy gdzieś się tam trenowali na takiej polanie. No to ile lat temu było? Około. Ja myślę, że miałem około 10 lat wtedy, to było dość późno jak na karierę w motocrossie czy Tak. coś. I mogę taką ciekawostkę zdradzić, że tym chłopakiem ukazał się Kacper Baklarz, z którym teraz ścigam się tak naprawdę ramię w ramię na. No i wygrywasz, no z Kacprem, no można to tak powiedzieć, nie? Można tak powiedzieć, no. I myślę, że też od tego się zaczęło, bo wtedy nie wyobrażałem sobie dnia bez tego, jak nie pomęczyłem tatę o motor, o to, żebym zaczął jeździć i w końcu doczekałem się tego motocykla, była to motorynka, jak żeby inaczej. Ta motorynka, pamiętam, że na drugim wyjeździe się zatarła, znowu katastrofa. Tata gdzieś znalazł silnik na giełdzie, bo wtedy jeszcze nie było tak rozwiniętego handlu gdzieś tam w internecie. Tak. Poszukał gdzieś ten silnik. Pamiętam, że to był silnik Enduro Simpsona, 4-biegowy i ten silnik włożyliśmy do tej motorynki. Ta motorynka no, nie nadawała się do jeżdżenia, była tak narwana jak co najmniej 250 krosówka w dwusubie. Przy każdej zmianie biegów ten motor eksportował mnie na plecy. Stwierdziliśmy, że to się nie nadaje i gdzieś pamiętam... A teraz ci przerwę, bo wiesz, tak pokrótce z tego co ty mówisz, to widzę, że ty miałeś fajny start, to znaczy fajny start o tyle, bo miałeś fajne zaplecze w postaci osoby, która się zna na tym jakby, nie? Tak. No bo trudno, żeby człowiek mający 12-13 lat zbyt dużo wiedział na temat mechaniki. Czy mój tata na pewno nie miał dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o samą mechanikę taką motocyklową, bo nie mieliśmy z tym nigdy wspólnego jakby tematu, ale tyle ile czasu oni spędzili przy samochodach, to na pewno się przełożyło na mechanikę i tam razem kombinowaliśmy coś w garażu właśnie, żeby poskładać jakieś motory. I właśnie moim takim pierwszym crossem, powiedzmy, że crossem, był wynalazek tutaj powstały właśnie w garażu. Włożyliśmy ten silnik z tej motorynki do ramy z takiego crossa, to było jakieś włoskie Malaguti czy coś takiego. I tym motocyklem przejeździłem myślę, że z rok. Aż w końcu pojechałem na pierwszy swój trening taki motocrossowy gdzieś tam z chłopakami. Oczywiście z tatą. I złamałem ten motor w pół na tym torze. Rama nie wytrzymała, tak? Amortyzatory się rozłożyły i był jak chopper. Także stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. I znowu jakiś czas potrwało, znowu miałem przerwę w tym po prostu moim jeżdżeniu. Aż w końcu doczekałem się takiego naprawdę fajnego motoru, była to Kawasaki 85. To była w ogóle... Ale ty już wtedy na Kawasaki zacząłeś starty, tak, wtedy właśnie wiesz, ścigania się na punkty zawodnicze jakieś takie, tak? Od Kawasaki tak naprawdę zacząłem swoje pierwsze starty na tym motorze. Zaliczyłem start w bodajże Sosnowcu, to były moje pierwsze zawody cross country. Na tym zawodach byłem trzeci, także tam już było widać jakiś potencjał. Myślę, że tata też mnie to zauważył i od tego się zaczęło. Zaczęliśmy treningi, jakieś tam
Wiadomo, amatorskie zawody, bo to No ale wszystko- treningi, Treningi kto typowo- ustawiał, wiesz, plan treningowy, Na czy w ogóle on razie był, czy... Na tamten czas to był taki typowy przypadek Mhm. i wiadomo, uczyliśmy się wszystkiego, staraliśmy się dopytywać gdzieś tam znajomych, którzy jeździli, czy korzystaliśmy z usług na przykład na szkoleniach gdzieś tam, czy z Łukaszem Kurowskim parę razy udało się pojeździć. No i Czyli tak. takie podpatrywanie Takie innych, pytanie podpatrywanie, ich, tak, nie? nawet oglądanie jakichś filmów na YouTube. Wiadomo, nikt mi nigdy nie pomagał poza tatą i wszystko tak naprawdę wypracowaliśmy sami, bo nigdy nie miałem trenera od samej jazdy. Później jak zacząłem robić to bardziej profesjonalnie, bo tak się takie drogi potoczyły, że w końcu trzeba było to potraktować jako Zawód coś swego ważnego, rodzaju, tak? no. Coś, na co się Mhm. wydaje te pieniądze czy coś i stwierdziłem, że fajną opcją będzie zapisanie się do szkoły sportowej tutaj w Buczkowicach. Ale to jest taki profil? O takim profilu? Nie ma profilu motorowego, to jest szkoła sportów zimowych. Generalnie Mhm. tam byłem zupełnie odosobniony. Wiadomo, wszyscy skakali na nartach, jeździli na nartach z jazdy Jeden rodzynek. a ja byłem tak naprawdę z innej bajki. Ale to mi bardzo dużo pomogło, miałem fajną niezależność, mogłem trenować z rana i miałem też kontakt z trenerami z tamtej szkoły. I byłem na pewno bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, bo jak nie miałem trenera od jazdy, tak miałem naprawdę bardzo restrykcyjne i takie przemyślane plany treningowe, jeżeli chodzi o kondycję. Mhm. Czyli miałem rozpisany cały dzień, generalnie mam tak do dzisiaj, więc to się nic nie zmieniło od tego czasu, bo miałem rozpisany dzień, kiedy mam zrobić jaki trening i też to wszystko zależało od tego, do jakich zawodów w danym Mhm. momencie się przygotowywuję. No ale słuchaj, jeśli osoby, które wiesz, oglądają ten kanał i w ogóle teraz rozmowę z Tobą, 100% amator, jeździ tam od przypadku do przypadku, czasami na jakieś zawody, raz na miesiąc, tak, żeby sobie, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, a czasami odkręcić manetkę. To on ma trenować poza motocyklem coś więcej? Ja myślę, że bez przygotowania kondycyjnego to w ogóle nie ma co siadać na motor, bo to nie jest zabawka. Ja zawsze wychodziłem z takiego założenia i też myślę, że dzięki temu udało mi się uniknąć kontuzji jakichś takich Mhm. większych, bo oczywiście afer w jakichś tam wypadków było bardzo dużo, a zawsze wychodziłem z jakimś tam lekkim obiciem. I myślę, że jak się jest dobrze przygotowany kondycyjnie, wszystkie mięśnie są wzmocnione i jest się w miarę po prostu aktywnym fizycznie, to można uniknąć wiele kontuzji i nieprzyjemności później, rehabilitacji wiadomo i wszystkiego. No tak. No dobrze, to taki wiesz, w skrócie 1-2 dni Twoje treningowe, pobudka i lecimy z tym koksem. Jak wyglądają? Jeśli mógłbyś. Zazwyczaj poniedziałki mam wolne, wiadomo, po Mhm. zawodach czy coś, to poniedziałek jest taki dzień, że mogę się zregenerować, ale też staram się go nie spędzić tak, że nic nie robię, także zawsze jest jakaś sauna, czy czasem jakiś masaż, bo to jest bardzo ważne w regeneracji. Na przykład mój dzień wygląda tak, że rano robię trening, no nie mam czasu za bardzo na rozruchy, czyli to jest godzina poranna, robię trening, najczęściej rower albo coś w tym stylu. Godzinka? Myślę, że to wszystko zależy od tego, Od do czasu. jakich zawodów się Aha, przygotowuję. Jak to rozumiem. jest na przykład okres, gdzie jeżdżę enduro, to te treningi są dłuższe i na innych tętnach, jak to jest Super enduro to jest co to innego. są sprinty, jakieś interwały, wiadomo, że to jest co innego. Ale później wracam, idę do pracy, do firmy, albo robię tutaj z motocyklami, bo przygotowuję to wszystko sam. I najczęściej wieczorem, czy tam po południu jest drugi trening, siłownia, czy jakiś basen. Czyli jakieś zawsze 2 treningi. Co się dzieje w ciągu staram dnia? Się, tak, 2 treningi dziennie. Oprócz staram samej się- jazdy, nie? Oprócz samej jazdy, No. tak. Najczęściej w środę poświęcam na trening na motocyklu i jak się uda wcześniej, jak się uda częściej, to oczywiście wybieram trening motocyklem, bo Tak jest. wiadomo, że nic nie jest w stanie przygotować tak organizmu jak sama jazda. Grzesiu, bo powiedziałeś przed chwilą, że wiesz, idziesz do firmy, to zatrzymajmy się chwilę przy Twojej firmie, czy właściwie przy Waszej firmie. Firma nazywa się Cargui, produkujemy No właśnie. odzież, zresztą tak jak widać na... sportową odzież, ale motocyklową i jaką? Narciarską? Zaczynaliśmy generalnie od odzieży narciarskiej, ale to się za bardzo nie układało, więc... I teraz jest wąska specjalizacja, tak? Tak, teraz mamy wąską specjalizację, zajmujemy się odzieżą motocyklową, szyjemy koszulki, spodnie, generalnie też obszywamy teamy rajdowe w takie ubrania, że tak powiem, reklamowe, czyli Mhm. umieszczamy logotypy, robimy
Generalnie chodzi o spersonalizowaną pod dane potrzeby klienta, tak? Rozumiem, ale przysłowiowy, no nie chcę używać tego nazwiska, ale muszę, Jasiu Kowalski, wchodzę do Was na stronę i mogę sobie zamówić coś, kupić coś, czy spersonalizowane coś, czy nic z takich rzeczy, z takich krótkich serii, czy nie bardzo? My robimy tylko pod danych klientów, także no pewnie może przyjść sobie przysłowie Kowalski do nas do firmy i zamówić koszulkę z nazwiskiem Kowalski. I my taką koszulkę zrealizujemy, także to nie jest żaden problem. Tym się zajmujemy generalnie. Rozumiem. Czyli softshelle, koszulki, tak, spodnie, tak? Bluzy, koszulki. I to wszystko znajdziemy na Waszej stronie, tak? Na naszej stronie, która powoli powstaje, bo... W bólach nie ma czasu na nic. Jak zwykle. No dobra, a teraz trochę zmieniając temat, aczkolwiek no, on cały czas się wkręci wokół motocykli. Mówiłeś, że przychodzisz sobie do garażu i sam sobie kręcisz. To tak, to rzadko bywa, żeby, wiesz, zawodnik już na takim poziomie, bo za chwilę do tego wrócimy, na jakim poziomie, no sam sobie kręcił. No to jakoś zawsze ta mechanika była przy mnie, tak? W tym garażu się wychowałem wraz z tatą. Od najmłodszych lat siedziałem przy tych maluchach, później... Ja tu czekaj, najadę kamerą. O właśnie, tu jest maluszek za nami. Nie ten maluch, ale... No ale maluszek jest, jako dowód. No, dokładnie. Tak. I to jakoś we mnie zostało. Nie potrafiłem zaufać takim tutaj lokalnym mechanikom, bo zawsze kiedy coś się tutaj wydarzyło z motorem, oddawałem ten motocykl gdzieś do naprawy i zdarzały się jakieś nieprzyjemności. Więc zacząłem robić sam gdzieś tam te silniki, czy później zawieszenia, bo... Czyli zawieszenie też sobie robiłeś sam do tej pory? Tak, zawieszenia do tej pory robiłem sam i nawet robiłem sobie sam settingi. Oczywiście tyłów nie robiłem, bo mam mały warsztat, robię to dla swoich potrzeb i po prostu nie mam sensu inwestowania w jakieś pompy i inne rzeczy, które są potrzebne do... Po prostu zlecałem to komuś. Teraz nadarzyła się okazja, że podjąłem współpracę właśnie z Leszkiem Drogoszem i to mnie na pewno obciążyło w dużym stopniu, bo... Nie, jak oceniasz, ale tak wiesz... No tak inaczej, głupie pytanie, bo jakbyś źle oceniał, to byś nie współpracował, tak? Jakby było źle, no oczywiście. Ale to, że... Przepraszam. Sam kręcisz przy motocyklu, a wcześniej sam rozbierałeś zawias, robiłeś sobie settingi, to wam się to chyba łatwiej rozmawia jakby, nie? No, bo to łatwiej też przekazać, słuchaj, wyjmij mi to, spróbuj tamto. Tak, dokładnie. Nawet jak czasem nie ma czasu wysłać zawieszenia, to Lechu mi tam podaje jakieś rozwiązania, ja sobie sam wprowadzam. Także to jest naprawdę fajna współpraca i jestem zadowolony, bo nie ma tam żadnego problemu, że się nie da czegoś zrobić, tylko po prostu wysyłam zawieszenie, mówię jakie mam problemy z nim i wszystko jest poprawione, także nie mam do czego się doczepić. Twoja kariera trwa niezmiennie od ilu lat? Myślę, że tak od tego pierwszego startu, myślę, że w granicach 14-13 lat. Dziś jesteś, no między innymi, dziś się ścigasz super enduro z tymi najlepszymi na świecie. Nie wiadomo, że tam jest trudno, bo to są teamy fabryczne, ty na takie zawody musisz dojechać, nie ma czasu się wyspać. W busie jakieś 30 godzin, no 30 godzin w busie, oni samolocik i tak dalej, no ale no tak to wygląda. Teraz jest Bilbao w sobotę, mam nadzieję, że ja ten film puszczę w piątek, także to będzie jakby jak najbardziej na czasu, na czasie nie startujesz, tak? Nie, niestety nie. Między innymi dlatego, że? No między innymi dlatego, że też mamy ograniczony budżet. I to jest też duży problem, bo wszystkie jakby sprawy związane z finansami, z finansowaniem tego sportu są w rękach naszej firmy, tak? Więc wiadomo, no z prywatnej kieszeni to robicie. Tak, to jest wszystko z prywatnej kieszeni. Wiadomo, jest ciężko, no, bo te pieniądze, które mogły wyjść na rozwój firmy czy czegoś podobnego, to idą w dużym stopniu na sport. I wiadomo, teraz złapałem jakieś tam delikatne wsparcie, tak? Wsparcie, tak, w postaci właśnie Leszka, czy mojego trenera, ale to są takie wsparcia, że no nietypowo, że tak powiem, nie ma zastrzyku gotówki, za którą mógłbym na przykład kupić paliwo i pojechać do Bilbao. Nie wiem, czy dobrze to wybrzmiało i nie wiem, czy to słyszycie, ale właśnie to czasami o takie pieniądze się to rozbija, nie? O wpisowe na zawody, o dojazd, o hotel. Jasne, suma startów w sezonie razy x paliwo, razy x hotel, razy x wpisowe, no robią się jakieś straszne pieniądze. Robią się jakieś kwoty, no. Eksploatacji motorów, bo to jest wpisane w to wszystko, ale sam dojazd na takie zawody to jest straszna kasa. Ja tutaj wiesz, ty nie wiesz, na czym to polega. Ja
Przed nagraniem cię zapytałem, czy wiesz, co to jest Patronite, nie? Myślę, że wielu z was, czy ty, czy Emil, no bo to, no jesteście kolegami, jasne, czasami rywalizujecie, ale przecież jesteście kumplami. I wielu innych młodych ludzi, którzy bawią się w ten sport, myślę, że powinniście się zainteresować. Ja na ile będę mógł, to wam pomogę, wiesz, od takiej strony, nazwijmy to reklamowej, zainteresować się Patronite'em. To jest bardzo fajna platforma, nie? A o szczegółach tego, wiesz, nie będę dzisiaj teraz tutaj mówił, no bo po co, bo to jakby bajka na inny program albo na inny temat. Słuchaj, dzisiaj jest super enduro, ścigasz się z tymi najlepszymi. Jak to wygląda od kuchni? Zdradź coś tam, tajemnicy. Generalnie fajne jest to, że kiedyś patrzyłem na takie osoby jak Tadek, czy Cotton Hacker, czy ktoś tylko na internecie i w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że kiedyś im podam rękę albo stanę gdzieś koło nich. Jak równy z równym oczywiście, tak, no. Można tak powiedzieć. A dzisiaj mam okazję nie tylko spotkać takie osoby na tych zawodach, na których ja startuję i mogę startować z nimi, ale także na treningach gdzieś tam, jak jesteśmy w Hiszpanii czy gdzieś, to mam możliwość spotkania właśnie tej czołówki, tak? Mogę podpatrzeć jak oni trenują. Tam jest 100% tajemnicy? Czy czasami jakąś radę ktoś cenną udzieli? Czasem, znaczy muszą strzec swojego, nie? No jasne. To są lata pracy tych teamów i na pewno nikt nie powie nic za darmo, to wszystko wypłynie. Myślę, że jest tajemnica, ale nie ma też czegoś takiego, że ktoś komuś nie pomoże, nie? Czy nie ma takiej napinki? Nie, myślę, że nie. Po prostu nie rozmawia się o wszystkim, bo to jest wiadoma sprawa, że nie mogą pewne informacje wypłynąć, nie? Ale jest okej. Okej. Grzesiu, ze startów takich na ten rok, w najbliższym czasie, gdzie planujesz się wybrać? Na jakąś większą imprezę, bo tutaj w Polsce to widzimy cię co chwilę prawie na każdych zawodach, bo ja rozumiem, że też traktujesz to treningowo, nie? Typowo treningowo. Cross country to są naprawdę fajne imprezy, bo lubię jeździć takie zawody cross country, już też lokalne. To jest bardzo dobry trening, wiadomo, mamy czas, mamy rywalizację i to nie ma lepszego treningu niż coś takiego. A z takich większych startów to na pewno mieliśmy w planach gdzieś tam US, ale tak jak już wcześniej znowu kasa. No znowu kasa, może być problem. Kilka rund na pewno myślę, że uda się pojechać. A pierwsze to? Portugalia. Portugalia. Nie wiem, czy to trochę się daleko. Nie wiem, czy to się uda po prostu. No dobrze, a na Erzberg jedziesz? Tak, na Erzberg jadę, jestem zapisany. Pierwszy raz w ogóle zawsze marzyłem o tej imprezie, od kiedy jeżdżę motocyklem. I od kiedy Tadek wygrał pierwszy raz Erzberg, to jestem wielkim fanem tej imprezy i zawsze nie było jakiejś okazji, żebym pojechał. Tu nie miałem motocykla, bo to 254 sobie w ogóle nie ma co się wybierać na taką imprezę. Tu coś i tak naprawdę. A teraz w tym roku mam odpowiedni motocykl i myślę, że mogę w końcu pojechać. No dobrze, ale taki wyjazd na Erzberg to nie jest tylko, wiesz, samo zapisanie się i posiadanie motocykla, tylko znowu. No trzeba mieć, nie powiem sztab, ale no trochę ludzi do pomocy. Myślę, że tak. No, ktoś, kto przygotuje ci posiłek, ktoś, kto ogarnie motocykl, nie? No, z tym jest u nas ciężko, bo zazwyczaj jak jeździmy, to razem z tatą startujemy i razem jesteśmy zawodnikami, więc sobie pomagamy wzajemnie, ale nie ma takiej osoby, która by nas wsparła właśnie w taki sposób, że ugotuje nam, zrobi wszystko jest na własną rękę. Nie? No dobrze, ale może poprzez ten film, słuchaj, no to kogo my poszukujemy? Kogo ty poszukujesz? Przepraszam. Ludzi, no zapalonych tych sportów, naprawdę szaleńców, moim zdaniem w tym sporcie jest wielu. Wobec tego, no słuchajcie, odezwa do narodu. Grzesiu poszukuje jakich osób bezinteresownie, które chcą pomóc na Erzbergu. Śmiało, wal. No co nam szkodzi, no? Najbardziej mi się chyba przydadzą szaleńcy z liną, którzy gdzieś tam staną na podwórku. Czyli kilka osób z liną, tak? Myślę, że widząc tak, no. ciebie, że ty jedziesz, trzeba cię wyciągnąć, tak jak... Tak, bo są takie miejsca na takich imprezach, że po prostu tak się robi wynik, nie? Że gdzieś tam nie da się po prostu podjechać. I wiadomo, że wyciągnięcie takiego zawodnika to jest oszczędność siły i wszystkiego, nie? Czyli, no znowu tak wiesz, na gorąco i na szybko myśląc, czyli osoby, które wybierają się na Erzberg, zobaczyć, pooglądać to wszystko, tą imprezę, jeśli wzięłyby linę albo skontaktowały się z tobą, podepnę, wiesz, do ciebie jakiś adres mailowy, ty powiesz co i jak i tak dalej i może Anusz coś. To byłoby na pewno ogromne wsparcie dla mnie. Bo to... No bo ci fabryczni też takich ludzi mają przecież, tak, nie? mają grom takich ludzi, myślę, że... Spoko, nie krępuj się. Ja wiem, że prosić to jest głupio i wstyd, tym bardziej jak człowiek jest honorowy i dumny z pasji, którą, wiesz, robi. I to jest takie krępujące, takie, no uwłaczające godności człowieka,
proszenie się tak naprawdę to o to, co powinien dostać na tacy. No, nie chcę tutaj wskazywać od jakichś związków. No. Także tak to pozostawmy. Słuchaj, no ja myślę, że będzie jeszcze okazja się spotkać i gdziekolwiek w innym miejscu jeszcze porozmawiać. Ty mnie zapytałeś, ja ci odpowiadam. Tak, otworzyłem taki drugi kanał. Onboard, to się nazywa 96 Enduro Team. Co prawda ta nazwa własna, ona jest na tyle szeroka, że do tego 96 Enduro mogą przynależeć wszyscy zapaleńcy. I myśmy tam na razie rzucili kilka filmów onboardów. To jest 100% jazdy, tam nie ma niczego, żadnej dyskusji, żadnej muzyki, nic, tylko jest enter, załączona kamera i do wyczerpania baterii. Moim zdaniem jest to o tyle też fajne, bo tam chcemy, żeby ten zawodnik, niejako w cudzysłowiu, rozebrał się od stóp do głów, jak również rozebrał motocykl od stóp do głów. Czyli, wiesz, zawodnik taki, 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 jedzie na takim kasku, taki ma ochraniacz, takie ma ortezy, takie ma buty, motocykl taki i taki, taką kierownicę. To jest fajne, bo to jest swego rodzaju też platforma, trzeba powiedzieć, no szczerze, dla potencjalnych reklamodawców, tak? A jednocześnie, no my, tacy amatorzy, no podglądamy na czym ci lepsi startują i jeżdżą, nie? Także taki jest sens i myślę, że no, czekamy na twój onboard. Fajny pomysł, na pewno się zaangażuję. Dobrze. Grzesiu, na koniec każdego odcinka, ja cię nie uprzedziłem, ale wiesz, pytanie jakieś musi być związane z twoją osobą. Odpowiedzi oczywiście wysyłajcie na adres bully.instagram@gmail.com. Nagrodą myślę, że będzie co? Chociaż nie mamy tutaj przy sobie, bo zapomnieliśmy o tym. Twoja koszulka jakaś zawodnicza, co? Myślę, że nawet mogę zrobić koszulkę spersonalizowaną pod kogoś, nie? No to jeszcze lepiej. To fajna opcja i... No to super by było, to by było super, ekstra. Szał oczywiście. Natomiast jakie pytanie, Grzesiu? Śmiało! Nie myślałem o tym. Może takie... Gdzieś tam pewnie wspominałem o tym, ale większość pewnie nie wie. Ale w internecie może gdzieś ktoś znajdzie, wiesz, tą informację. To może być tak, że... Od jakiego sportu w ogóle zacząłem swoją przygodę... Od jakiego rodzaju sportu zacząłem swoją przygodę ze sportem, można powiedzieć, takim profesjonalnym i ze startami w zawodach? W zawodach? Przypomnę, że to nie miało nic wspólnego z motoryzacją, z motorami i to zupełnie... Można to znaleźć w necie? Myślę, że można to znaleźć. Okej. Ja ci bardzo dziękuję, że wiesz, no znalazłeś czas. Cieszę się z tego wyjazdu. Z tej rozmowy tutaj z tobą, życzę ci powodzenia na zawodach. No znalezienia, wiesz, jak najwięcej rzeszy ludzi, którzy chcieliby ci pomóc. Naprawdę cię szanuję. Nie powiedziałem za co, a i nie powiem tego. Niektórzy myślę, że się domyślą. Szanuję cię bardzo. Dziękuję ci bardzo. Kciuki do góry. Trzymajcie się. Hej!